Witam na kanale Telka24. Dzisiaj tutaj kamerę zewnętrzną firmy TP-Link, model TAPO C520WS. Jak tu możecie zobaczyć, kamera nagrywa w rozdzielczości 2K oraz jest obrotowa i możemy ją podłączyć do Wi-Fi oraz kablem Ethernet. Możemy nagrywać w chmurze oraz na karcie SD. Jak tu widzicie, maksymalna karta, którą możemy zamontować, jest 512 GB. Wykrywa ludzi, zwierzęta oraz samochody. Dobrze, zobaczmy, jeśli chodzi o takie parametry techniczne, to mamy na opakowaniu napisane. I jak mówiłem, jest to kamera zewnętrzna, model TAPO C520WS. Jest to obrotowa kamera, nagrywa w rozdzielczości 2K, czyli 2560 na 1440 pikseli. Jest to kamera, która posiada oczywiście wbudowany głośnik oraz mikrofon, czyli możemy tej komunikację mieć dwukierunkową. Nagrywa też wieczorami. Tutaj mamy maksymalną odległość osoby, która powinna być w miarę rozpoznawana, do 30 metrów. Jeśli chodzi o Wi-Fi, działa na częstotliwości 2,4 GHz w standardzie Wi-Fi 4, czyli to było N, bo później Wi-Fi 5 to było technologia AC. Zasilanie to mamy przez adapter 9V na prawie 1 A. Jeśli chodzi o klasę szczelności, tam wodoodporności, jest to IP66 i ta kamera spokojnie może być zamontowana na dworzu. Dobrze, za chwilkę zobaczymy zawartość opakowania oraz jak ta kamera działa. Tak jak tutaj kamera po wyjęciu z opakowania mamy zasilacz z dość długim przewodem. Jak tu widzimy, tę kamerę możemy zamontować na ścianie lub pod sufitem. Tu przykładamy dwa przewody i jak tu widzicie, montujemy ją do ściany. Tutaj wtedy śrubki trzeba przykręcić, żeby się trzymało, lub możemy ją zamontować pod sufitem. Wtedy tak będzie wyglądała. Tu z tyłu, jak pewnie zauważyliście, mamy dwa przewody. Nie chcą wyjść teraz po kolei. Jeden to jest zasilający, a drugi to jest na kabel Ethernet, czy tam internetowy, jakbyście go nazwali. Tu widzicie, mamy uszczelki, żeby to wszystko ładnie było szczelne, żeby po prostu woda się nie dostawała do wnętrza tych przewodów. Tak samo tutaj mamy zasilający, też dość szczelnie jest zamontowany. Jeśli chodzi o budowę samej kamery, widzimy, że jest wykonana z solidnego plastiku. Tu mamy budowane dwie anteny, ładny napis TAPO. Tu, jeśli chodzi o przód kamery, widzimy, że mamy podświetlenie LED oraz światło białe. Tu mamy wejście na kartę microSD oraz reset. Z tyłu widzimy, mamy wbudowany głośnik. Z przodu, zapomniałem opowiedzieć, mamy tutaj wbudowany mikrofon. Jak mówiłem wcześniej, ta kamera jest dwukierunkowa, żeby można było słyszeć, co się dzieje na otoczeniu, oraz żebyśmy mogli się komunikować, powiedzmy, osobą, która jest przed kamerą, na przykład, żeby opuściła naszą posesję. W zestawie też mamy wszystkie śrubki, które nam są potrzebne do zamontowania tej kamery. Dobrze, nie będę przedłużał, idę ją zamontować na oknie i zobaczymy, jaki będzie obraz z tej kamery. Mam już kamerę zamontowaną na zewnątrz. Jak tu widzicie, mogę się poruszać lewo, jakieś ptaszki ćwierkają, pewnie głodne są. Prawo, do dołu, lub możecie, jak tutaj ustawiłem sobie 3 punkty w patrolu, gdzie ma mi się kamera szybko pokazać. Pierwszy punkt, drugi punkt, trzeci punkt. To też jest pomocne, po prostu jak chcecie szybko zobaczyć, w którym rejonie coś się dzieje. Widzicie, że kamera szybko, ładnie się ustawia. Oprócz poruszenia mamy też komunikację dwukierunkową. Halo. Tam pewnie w kamerze było wszystko słychać. Możemy to zrobić, jak coś ciekawego zobaczymy, zdjęcie. Lub oczywiście standardowo, bardziej troszkę do góry dam, coś nagrywa, jak coś ciekawego w tej chwili widzicie. Tu też możecie wyłączyć sobie mikrofon w kamerze. Lub, jak mówiłem wcześniej, możemy komunikować się dwukierunkowo. W ustawieniach mamy ustawienie wykrywanie ruchu osób,
zwierząt lub pojazdów. Ja mam ustawione tylko wykrywanie osób oraz zwierząt, ponieważ zauważyłem, że wieczorami powiedzmy jakieś muchy, nie muchy latają powiedzmy przy kamerze, wtedy wykrywa ruch, dostaje niepotrzebnie powiadomienie. Możemy zostawić sobie granice. Możemy ustawić sobie, kiedy ma być, w którym miejscu ma być wykrywany po prostu ruch. Powiedzmy, jak jest sąsiada działka, to żeby po prostu nie było widać, albo po prostu ten kawałek ma być niewykrywany. Wtedy wszystko po tej części będą wykrywały ruch, a na górze nie będzie wtedy wykrywany ten ruch. Tą granicę wyłączam, ale możecie sobie to ustawić. Ingerencje w działanie kamery, i też po prostu może powiedzmy, ktoś zasłania ekran, wtedy będzie włączało się oczywiście alarm, powiadomienie, że dostajecie też na telefon. Jak mówiłem wcześniej, możemy nagrywać na karcie SD lub w chmurze. Możecie sobie też ustawić, czy ma nagrywać z dźwiękiem, czy bez dźwięku. Tu macie podane, jaki mamy zasięg Wi-Fi. To mamy w tej chwili 2 kreski z 3. Powiadomienia dostajemy. Mamy ustawione, żeby dostać powiadomienia na telefon. Możemy komuś udostępnić dostęp do kamery, żeby ktoś miał też widoczność, to samo co Wy widzicie. Inteligentne działanie, czy możemy zrobić tak, że po prostu jak przychodzicie do domu, to kamera się wyłącza, wychodzicie, kamera będzie wtedy uruchomiona. To jest dobra rzecz. Tu zapomniałem wcześniej powiedzieć, w przechowywaniu nagrań możecie zrobić harmonogram, kiedy ma być nagrywane, kiedy ma nie być nagrywane. To też jest wiadomo oszczędność powiedzmy karty. Ona się oczywiście zapętla, wtedy po prostu kasuje rzeczy stare, nowe zostają. Tu w ustawieniach zaawansowanych możemy oczywiście tę kamerę ustawić, żeby nagrywała nam w NAS albo NVR. Wtedy po prostu trzeba utworzyć jeszcze konto kamery, ale to powiedzmy dla bardziej zaawansowanych, jeśli nie chcecie mieć zwykłego dostępu, tylko po prostu mieć nagrywanie w powiedzmy chmurze takiej domowej. To jest wtedy ważne, że możemy to po prostu konto sobie utworzyć. Mamy to wszystko ładnie opisane, jak to robimy. Ja tego nie będę robił, bo nie korzystam z NAS-u. Oczywiście też możemy zrobić alarmy, że ktoś z blisko podejdzie, wtedy będzie po prostu kamera będzie wtedy wydawała dźwięk oraz światło. I mamy takie coś jak odtwarzanie i pobieranie. To jest nagrywane na karcie, tu widzicie, to wykryło zdarzenie wcześniejsze, ale powiedzmy, tam już kamery mam kilka dni zamontowanych przed balkonem i tu jak widzicie wykrył jakąś osobę powiedzmy na spacerze. Mamy to zazwyczaj takie właśnie są wykrywanie, że po prostu przychodzi sąsiad z psem przed balkonem. Tutaj mogę według niektórych sąsiadów zegarek ustawiać, bo wiem, o której godzinie wychodzą z psem, jak krótko są na spacerze. Tu akurat ktoś chyba robił, a widzicie, co akurat ktoś jakieś roślinki wycinał u siebie przed balkonem i w tej chwili osoba wynosiła po prostu śmieci. Tu idzie, kolejny sąsiad wychodzi z psem. Znowu pies. Według niektórych można zegarek ustawić. Jak widzicie, nagrywanie. Ktoś o 4 rano wychodził na spacer. Też mamy takie nagranie. Pobiorę. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało nie na telefonie, tylko po prostu na kamerze nagranie. Oczywiście te nagrania możecie pobrać. Taka właśnie ciekawostka, która mnie trochę martwiła, bo chciałem jedno nagranie pobrać, jak nie było w domu, tylko były po prostu na działce. Się okazało, że jak jestem poza siecią domową, wyskakuje błąd nagrywania, czyli nie mogę po prostu pobrać wtedy tego klipu, jak nie mam je w sieci domowej. To też troszeczkę jest akurat niefajna rzecz jak dla mnie, ponieważ jak będę chciał być powiedzmy jestem na wczasach, chciałbym pobrać jakieś po prostu na telefon nagranie, bo coś na przykład będę chciał zobaczyć, komuś wysłać, niestety tego nagrania nie mogę pobrać. Tutaj właśnie się zrobiło kolorowo jeszcze. Ono jak wykrywa osobę, czy ten słynny, żeby się włączała lampa i wtedy się po prostu też nagrywa w kolorze. To według mnie też jest właśnie dobra rzecz, że
Jak jest, powiedzmy, nagranie czarno-białe, to nagrywa wtedy też w kolorze. Tutaj widzę, większość sąsiadów wychodzi koło 6, mało kto wychodzi wcześniej. Codziennie 6 z kawałkiem ktoś wychodzi na spacer. Też koło 6. A tu była akurat montowana kamera. To nie mam nagrań wcześniejszych. Tak jak widzicie, codziennie ktoś koło 6 wychodzi. Tu wykryto ruch jakiś. A to ja się kamerą bawiłem w nocy, żeby zobaczyć, jak też koło 6. No tu możemy zobaczyć właśnie te, co mówiłem wcześniej. Na początku jest czarno-białe, później po prostu wykryje coś. Tu się akurat szedł. Widzicie, włącza się lampa i od razu mamy kolorowy obraz. Dobrze, teraz Wam puszczę kilka filmików, jeśli chodzi o ubrane z kamery. Nie przez telefon, bo będzie jakoś prawdopodobnie sporo lepsze. Przed chwilą widzieliście, jak działa kamera TP-Link Tapo C520W. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do kupna tej kamery. Według mnie obraz jest dość ładny. Tak samo jeśli chodzi o dźwięk. Jeśli chodzi o takie komunikaty, które dostajemy, to ja mogę sobie według niektórych sąsiadów zegarek regulować praktycznie wychodząc ze swoim pieskiem przed pracą, później wracając, to mogę po prostu regulować praktycznie zegarek co do minuty. Jeśli chodzi o nagrania, według mnie są dość ładne, jeśli chodzi o taką półkę cenową. Wiadomo, że to nie jest kamera profesjonalna, do takiego użytku domowego, ale sprawia się, że obraz jest dość ładny, dźwięk tak samo, komunikacja dwukierunkowa też dobrze działa. Tak samo nie mamy tu żadnego problemu, jeśli chodzi o zasięg Wi-Fi. Ja w tym miejscu nie pierwszą kamerę już testowałem, z jedną kamerą miałem troszkę problemu, jeśli chodzi właśnie o zasięg Wi-Fi. Po prostu traciła połączenie lub lagowała, jeśli chodzi o komunikację. Klikałem, żeby się po prostu kamera delikatnie przesunęła. Ona wtedy po prostu dopiero po jakimś czasie łapała. Tak widzę, kamera ma dobre te antenki wbudowane, jeśli chodzi właśnie o zasięg Wi-Fi. Nie ma żadnego problemu. Jeśli Wam się dzisiejszy filmik podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.